Cześć, stary. To znowu ja. A ty znowu pewnie tego nie odsłuchasz. Nie wiem, po co nadal trzymasz to przestarzałe cholerstwo, skoro i tak od razu kasujesz wiadomości. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jesteśmy o krok od czegoś tak wspaniałego, że... Słuchaj. Wiem, że Blanka była temu przeciwna. Wiem, że to dla ciebie pewnie jeszcze za wcześnie, choć minęło tyle lat, no ale pomyśl. Nie chciałbyś pogadać oko w oko z Sokratesem? Albo dyskutować z Einsteinem? No wiesz, moglibyśmy wreszcie spytać Szekspira, czy naprawdę jest Szekspirem. Jest tyle możliwości. Potrzebujemy ciebie tutaj, w laboratorium. Potrzebujemy ciebie, twojego geniuszu i twojej smykałki do robotyki. Musimy dać im głos. Ty musisz dać im przemówić, Kosma. Oddzwoń. Choć raz. Spytać Szekspira, czy naprawdę jest Szekspirem. Co za smutne propagandowe pierdolenie. Wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończy. Wystarczy, że ich tu sprowadzają. Wystarczy, że wyłapują. Wystarczy, że od roku nie mówią o niczym innym w telewizji. Nie za ciepła ta woda, kochanie. Zaraz skończymy, zaraz pójdziemy spać. Ten postęp, który narzucają. Nie muszą nawet nic mówić, to już teraz jest przerażające, nie sądzisz? Te bezmyślne małpy chcą dowartościować się kosztem takich jak ja, poczuć się częścią gatunku Homo sapiens. Zaraz ubiorę cię w tę turkusową sukienkę, którą wtedy kupiłem, pamiętasz? No, nie leżę najlepiej, no ale cóż ja mogę poradzić? Bez pomocy smartfona nie trafiliby nawet z domu do McDonalda. Zasłużyłeś wczoraj na ładny widok. Nie oddzwaniam, bo nie chcę rozmawiać. Z nikim. Lubię swoją pracę i nigdzie się nie wybieram. Lubisz niszczyć dzieła swojego geniuszu? Są bezużyteczne.
Mówią to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co naprawdę myślą. To zupełnie jak ludzie. Słuchaj, Kosma. Ja naprawdę rozumiem. Spadłeś ze szczytu na sam dół. Paplasz się w gównie i wmawiasz sobie, że naprawdę to lubisz. A wciąż możesz pracować w innowacjach wyłapywacza, a pracujesz w utylizacji. Co było z nim nie tak? Znudził się. Ty też mi się już znudziłeś. Kosma, daj mi kwadrans, nie więcej. Pojedź ze mną na 80. piętro. Zobaczysz, do czego z tak wielkim trudem doszliśmy. A później, jeżeli będziesz nadal chciał, możesz wrócić sobie tutaj i dalej utylizować. SX Company. Przyszłość nadeszła. Dziś. Rewolucyjna metoda napisania profesora Metro. Nami twoje dziecko osiągnie nawet 90 IQ. Nigdy się nie męczy. Nigdy się nie denerwuje. Nigdy nie narzeka. Przecież na to zasługujesz. Zawsze jest posłuszny. Nikola Tesla, Maria Curie-Skłodowska, Bruce Lee, Agatha Christie oraz Mikołaj Kopernik. Geniusze przeszłości w służbie świetlanej przyszłości. Inaczej wyglądał, gdy go widziałeś ostatnim razem, co nie? Szklana kula, sam raz do wróżenia. Przez rok próbowaliśmy nawiązać kontakt tylko po to, żeby okazało się, że ten gość jest średniowiecznym chłopem. Przecież pamiętam. A teraz patrz. Tesla, Da Vinci, Gandhi, Kopernik, Wrightowie. Mamy tu nawet Bruce'a Lee. Pamiętasz te czasy, gdy wmawiali nam, że dusza nie istnieje? To dopiero był ciemnogród. Nadal nie wiem, po co mnie tu przywlokłeś. Oczywiście, że wiesz, nie pierdol. Nasz zespół, najlepsi z najlepszych, z trudem potrafi odtworzyć cudze odkrycia. A co dopiero wykreować nowe. A oni już teraz, mimo gigantycznych problemów translacyjnych, posuwają świat do przodu. Pomogą nam w osiągnięciu boskiej perfekcji. Nie musiałbyś być już samotnym geniuszem. Nie byłbyś dziwadłem mającym 200 IQ. Miałbyś z kim dzielić myśli. Teraz nie mogą przemówić. Nie mogą przebywać z nami w świecie rzeczywistym. Nie potrafią komunikować się między sobą. Każda ich myśl to miesiące rozszyfrowywania. A ty? Ty stworzyłbyś robota z takimi możliwościami. Dałbyś im głos. Kosma, kurwa, Bruce Lee mówiłby zaprogramowanym przez ciebie głosem. Rozumiesz? Jakie to epickie? Stary, wpakowałbyś go w taką puszeczkę, kopałby jak nigdy wcześniej. To co, Kosma? Wracasz do gry? Myślisz, że wróciłby do nagrywania filmów? Czegoś w stylu Drogi Smoka? Jeżeli Chuck Norris pozwoliłby się złapać? Nie wysilaj się, kochanie. Przecież wymontowałem ci głośnik. Pamiętasz? To, co robisz, jest bardzo niegrzeczne.
Już nie muszę znosić twoich małych kaprysów, kochanie. Będziesz miała czas na przemyślenie swojego zachowania. Panie i panowie, dzięki naszemu nieocenionemu doktorowi Kosmie Aleksandrowiczowi spełniło się największe marzenie ludzkości. Dziś okaże się, czy dzięki robotyce osiągniemy nieśmiertelność. Doktor stwierdził ostatnio, że umieszczenie duszy w robocie jest dziecinnie proste. Wyobrażacie sobie państwo? Według doktora mógłby się tym zajmować nawet 6-latek. Nie przedłużając, panie doktorze? Witajcie, ludzie przyszłości. Miałem nadzieję, że coś takiego będzie kiedyś możliwe. Połączyliście, moi drodzy, wyobraźnię z wiedzą, tworząc rzecz zarówno piękną, jak i doskonałą. To pan, profesorze? O Boże, to na pewno on! Wygląda na to, że nadal jestem autorytetem. Myślę, że nowa powłoka nie zmniejszy mojej popularności. Czy chciałby pan, profesorze, odzyskać swoją fajkę i skórzaną kurtkę? Na razie nic nie odczuwam. Wydaje mi się, że byłby to ekscentryczny zbytek. Kosma, jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jakbyś przybył z poprzedniego wieku. Jesteś geniuszem, może najwspanialszym w historii świata. Możesz dokonać wszystkiego, mój ukochany. A ja dopilnuję, żebyś nie zrobił nic, czego będziesz później żałować. Żebyś się w tym wszystkim nie pogubił. Rozwój technologii nie idzie niestety w parze z rozwojem człowieka. Ale ty jesteś więcej wart niż oni wszyscy razem wzięci. Tak. To doprawdy wstrząsające, jak cienka jest granica między geniuszem a szaleństwem. Doktor Aleksandrowicz dostanie najlepszą możliwą opiekę. Oczywiście nie uniknie kary za dokonane zniszczenia. Jednak nie martwcie się, moi drodzy. Jestem z wami.
I tak się szczęśliwie składa, że miałem wiele czasu na dopracowanie swoich teorii.